W sprawie zabójstwa Mai z Mławy narosło tyle plotek, niedopowiedzeń i emocji, że trudno już odróżnić prawdę od manipulacji. Czy naprawdę była sprawczynią hejtu? Dlaczego matka podejrzanego publicznie obarcza ją winą? I czy Bartosz mógł działać sam? Dziś przeanalizujemy najnowsze fakty, stanowiska rodzin i to, co naprawdę wiemy o tej tragedii. Cześć, tu tajemnice na jednym oddechu. Ta historia wstrząsnęła Polską, nie tylko przez brutalność zbrodni, ale też przez medialną burzę, którą wywołały wypowiedzi matki podejrzanego i lawina plotek w sieci. W tym materiale skupimy się na faktach, analizie śledztwa i spróbujemy odpowiedzieć na pytania, które zadają sobie wszyscy. Co było motywem? Jak doszło do ukrycia ciała? I czy Maja naprawdę była zamieszana w hejt? Bartosz G., główny podejrzany, nadal przebywa w Grecji. Po próbie samobójczej jego stan zdrowia się poprawił, ale nie przyznaje się do winy i twierdzi, że nie pamięta spotkania z Mają. Obrona walczy, by nie został wydany Polsce. Złożyła zażalenie na decyzję o ekstradycji, które sąd rozpatrzy na przełomie czerwca i lipca. Bartoszowi grozi od 15 do 30 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Katarzyna G., matka Bartosza, od początku publicznie broni syna i obarcza winą zamordowaną Maję. W mediach społecznościowych pisała m.in. Maja już nikogo nie skrzywdzi. Sugerowała, że jej syn był ofiarą hejtu i nękania, a cała społeczność była toksyczna. Jej wpisy wywołały ogromną falę krytyki i podzieliły opinię publiczną. Warto jednak podkreślić, nie ma żadnych oficjalnych dowodów, by to Maja była sprawczynią hejtu wobec Bartosza. Wręcz przeciwnie, rodzina Mai oraz część youtuberów, jak Kanał Kryminalny, dementowali plotki o rzekomym specjalnym profilu, z którego miała go nękać. Według bliskich i śledczych, Maja i Bartosz kiedyś byli parą. Ich relacja była burzliwa, pojawiały się kłótnie i przemoc. Panowie z kanału Kryminalny Ekstra mówią, że znane jest im zdjęcie Mai z rozciętym łukiem brwiowym po jednym ze spotkań z Bartoszem. W dniu tragedii Maja miała powiedzieć mamie, że wróci za 5 minut lub pół godziny, w zależności czy Bartosz ją zdenerwuje. Do przyjaciółki napisała prośbę o szybki kontakt, co może świadczyć o tym, że czuła się zagrożona. To raczej Maja mogła być ofiarą przemocy, a nie jej sprawczynią. Według greckich mediów powołujących się na dokumenty związane z europejskim nakazem aresztowania, Bartosz miał zaciągnąć Maję do warsztatu, brutalnie ją pobić tępym narzędziem, a potem oblać ciało substancją chemiczną. Sekcja zwłok wykazała rozległe obrażenia głowy, powybijane zęby i ślady tortur. Eksperci kryminalni wskazują, że sprawca działał w silnym wzburzeniu emocjonalnym. To była eksplozja gniewu, a nie zaplanowana egzekucja. Po wszystkim Bartosz miał próbować mylić tropy i sugerować rodzinie, gdzie szukać Mai. Ciało Mai zostało ukryte w bardzo trudno dostępnym miejscu, w gęstych zaroślach. Odnalezienie było możliwe tylko dzięki psu tropiącemu. Pojawia się pytanie, czy 17-latek mógł samodzielnie przenieść i ukryć zwłoki w tak trudnym terenie. Prokuratura oficjalnie wyklucza na razie udział innych osób, ale śledztwo w tym wątku nadal trwa. Możliwe, że Bartosz działał w panice, próbując zatrzeć ślady, co potwierdzałoby tezę o działaniu pod wpływem silnych emocji. Wokół tej sprawy narosło mnóstwo plotek i dezinformacji. Matka Bartosza, zamiast współczucia, wzbudziła kontrowersje swoimi wypowiedziami. Rodzina Mai podkreśla, że nie może spokojnie przeżyć żałoby przez medialny szum i oskarżenia. Prokuratura bada różne wątki, ale nie potwierdziła, by Maja była sprawczynią hejtu. Warto pamiętać, że każda publiczna wypowiedź może mieć realny wpływ na życie rodzin i przebieg śledztwa. Ta tragedia pokazuje, jak łatwo emocje i plotki mogą zaciemnić prawdziwy obraz sprawy. Dziś wiemy jedno: nie ma dowodów, że Maja hejtowała Bartosza, a motywem zbrodni była raczej eskalacja konfliktu
i silne wzburzenie emocjonalne. Czy Bartosz działał sam? Czy rodzina Mai doczeka się sprawiedliwości? Odpowiedzi przyniosą kolejne tygodnie śledztwa. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tej sprawie i jakie pytania powinniśmy jeszcze zadać. Dzięki za oglądanie i nie zapomnij subskrybować kanału.